Ta klątwa wiedzy to są takie założenia, które są związane właśnie z wiedzą, z tym, co my wiemy, albo zakładamy, że inni wiedzą. A tak naprawdę to jest totalna bzdura. Jeżeli będziesz to robić, to po prostu umrzesz. Czyli zakładamy, że ta wiedza, którą mamy, to, co my wiemy, to nie jest nic szczególnego. Wydaje się, że coś wiemy, albo zakładamy, że ktoś coś wie, no przecież to jest oczywiste oczywistości, a to jest niestety pułapka. Książki do przedszkola czy do podstawówki też trzeba pisać. Nigdy nam nie wiesz, po prostu sprawdź. To są podstawy jakieś i kto będzie chciał tego słuchać. No to dawaj, go. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o klątwie wiedzy. Co to jest w ogóle klątwa wiedzy? Może zacznijmy od kilku przykładów. Klątwa wiedzy to przede wszystkim jest stan, kiedy wydaje nam się, że my coś wiemy, a tego nie wiemy, nie do końca. Na przykład weźmy sobie na tapet takie powiedzenie, że wszyscy wiedzą, że... wszyscy wiedzą, że są oczywiste oczywistości, takim na przykład oczywistość, że cukier krzepi. Kiedyś nam wciskali. Tak, były reklamy takie, że cukier krzepi, że wszyscy powinni się zajadać cukrem, a tak naprawdę to jest totalna bzdura. Jeżeli będziesz to robić, to po prostu umrzesz. I to się tyczy wszystkich takich założeń, że gdzie wydaje się, że coś wiemy, albo zakładamy, że ktoś coś wie, bo przecież to jest oczywiste oczywistości, a to jest niestety pułapka. Krzychu, jakie ty widzisz jeszcze zastosowania klątwy u siebie? Ta klątwa wiedzy to są takie założenia, które są związane właśnie z wiedzą, z tym, co my wiemy, albo zakładamy, że inni wiedzą. Bardzo popularny przykład, który słyszałem już wiele razy, kiedy chciałem kogoś zachęcić, żeby wystąpił na konferencji z jakąś informacją, z jakąś prezentacją o tym, co teraz w pracy robi. To jest taki argument, że przecież to, co ja robię, to nie jest nic odkrywczego, to są podstawy jakieś i kto będzie chciał tego słuchać. Inny przykład, na który się natknąłem wczoraj, chciałem sobie tutaj pewną usługę zainstalować w mojej sieci wewnętrznej i w manualu było napisane wyłącznie, żeby zainstalować taki jakiś potrzebny komponent, to musisz skorzystać z naszego package managera i koniec. Twórcy założyli, że ja będę wiedział oczywiście, o co chodzi. Musiałem trochę pogooglać, trochę poszukać informacji, żeby się wgryźć w temat i dowiedzieć się, w jaki sposób z tego korzystać. Więc podsumowując, klątwa wiedzy to jest błąd poznawczy, to jest jeden z błędów poznawczych, który polega na tym, że my coś wiemy, często wiemy dużo na jakiś temat i nie potrafimy postawić się w pozycji osoby, która nie wie tego, co my wiemy. Nie ma jakichś podstaw, tła sprawy. Chociażby w sytuacji, kiedy staramy się coś komuś wyjaśnić, czy profesorzy na uniwersytecie, na Politechnice, to jest taka rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam, że już byli tak wysoko w jakimś temacie i tak byli po prostu wgryzieni w temat, że tłumaczyli to tym biednym studentom w taki sposób, że oni zupełnie nie byli w stanie zrozumieć, bo kolejny punkt, używamy slangu, jakichś pojęć, gdzie używamy jednego słowa, jednego zdania, które dla osoby, która jest w temacie, ma jakieś znaczenie i można to rozpisać na 10-20 słów, żeby to wyjaśnić, ale dla osób, które nie siedzą w tym, to jest po prostu czarna magia. Zakładamy, że nasi odbiorcy coś wiedzą, czyli na przykład znają procedury, ten specyficzny język, czy w jaki sposób coś funkcjonuje w naszej organizacji chociażby. To jest to przekleństwo założeń, o którym mówiliśmy w odcinku 49, czyli zakładamy, że ludzie po prostu wiedzą różne rzeczy i to nie musi być wiedza specjalistyczna, tylko po prostu sam fakt znajomości jakiejś chociażby konkretnej procedury. I kolejna rzecz, która się pojawia, kiedy chcemy czy nie chcemy pochwalić się naszą wiedzą innym, to jest ta sytuacja związana trochę z syndromem oszusta, czyli zakładamy, że ta wiedza, którą mamy, to co my wiemy, to nie jest nic szczególnego, to są jakieś podstawy i nikt nie będzie zainteresowany, żeby nas wysłuchać, kiedy się chwalimy tym, co zrobiliśmy coś fajnego. O syndromie oszusta mieliśmy świetny wywiad z Anitą Przybył w odcinku 33. No dobra, to jak sobie radzić z taką klątwą wiedzy? Bo to, że ona nas dopadnie, to jest raczej oczywiste, bo im dłużej się siedzi w jakimś temacie, tym zamykamy się w swojej bańce i coraz bardziej ta klątwa zaczyna nas dotyczyć. Więc przede wszystkim musisz się dowiedzieć, co ktoś potrafi. Jeżeli zakładasz, że na pewno coś jest oczywiste i wszyscy to przecież wiedzą,
no to musisz sprawdzić i się dopytać, kiedy na przykład delegujesz jakieś zadania, czy prosisz kogoś o zrobienie czegoś, czy ustalacie na przykład jakieś warunki współpracy, może learning plan. Wtedy warto dopytać się dokładnie, co dana osoba wie, co dana osoba przez to rozumie. I mówiliśmy też nieraz o właśnie podwójnym potwierdzeniu, czyli jeżeli pytamy, czy mówimy o czymś, żeby ktoś na przykład coś zrobił, no to wtedy trzeba koniecznie dopytać się, co ten ktoś zrozumiał i czy te dwie rzeczy, czyli to, co wy wiecie i to, co wie druga osoba, są spójne, czy się jednak tutaj rozjeżdżacie. To, co się wywodzi również z tego, co powiedziałeś, to żeby poznać ludzi, do których mówisz i dowiedzieć się w ogóle, do kogo mówimy. I tutaj to jest kwestia chociażby robienia prezentacji wewnętrznych, czy wdrażania ludzi. Inaczej będziemy wdrażać juniora, inaczej będziemy wdrażać seniora, inaczej będziemy wdrażać dewelopera, inaczej będziemy wdrażać menedżera, czy marketingowca, czy product ownera. To też jest chociażby w kwestii prezentacji na konferencjach, czy w innych sytuacjach. Pamiętaj, że książki do przedszkola, czy do podstawówki też trzeba pisać. Nie wszystkie materiały, których uczymy, muszą być na poziomie gdzieś tam jakimś strasznie wysokim, akademickim. Profesorowie, doktorowie, naukowcy również piszą książki do podstawówki. Nie ma nic złego w tym, żeby zrobić prezentację na jakiś podstawowy temat, bo na konferencję też idą juniorzy, też idą osoby, które na przykład wchodzą dopiero w dany temat, więc trzeba również o tych podstawach mówić, a potem oczywiście możemy iść dalej, możemy ten temat rozwijać i możemy coś mówić więcej na ten temat, na jakimś wyższym poziomie. I to jest też kolejna kwestia, że jeżeli chcemy coś komuś wytłumaczyć, to najpierw musimy dobrze zrozumieć, o co chodzi. I to jest chyba, Paweł, jedna z rzeczy, którą tutaj robimy w Nerd Management i którą ja bardzo lubię, że jeżeli się przygotowujemy do jakiegoś odcinka, to naprawdę musimy nieźle się zastanowić, o co w ogóle chodzi, jakie są tego podstawy, skąd to wynika. I dla mnie na przykład to jest duża nauka. Uczę się z tych odcinków, mam nadzieję, że tyle samo, co nasi widzowie, albo nawet jeszcze więcej. I tu wchodzimy w kolejną rzecz, która jest bardzo istotna, czyli kwestionowanie. I kwestionowanie wiedzy takiej ogólno przyjętej, czyli coś wiemy, ale nie wiemy skąd. To jest jakieś nabyte, albo właśnie siedzimy w czymś już tak długo, że wszystko nam się wydaje oczywiste i warto wniknąć w to, dlaczego jest tak, jak jest. I czy to, co nam się wydaje, to na pewno tak jest i to na pewno tak działa. I jeżeli na przykład słyszymy, może też od jakichś autorytetów, nawet jak słyszycie od nas, że my o czymś mówimy, to nigdy nam nie wiesz, po prostu sprawdź, przetestuj, musisz się dowiedzieć, a dlaczego tak? Dlaczego my mówimy tak nie inaczej? No bo prawda się zawsze obroni, więc jeżeli coś jest tutaj nie tak, to wyjdzie dzięki takim pytaniom, zastanawiam się, dobra, no to jak to jest naprawdę, jak to działa, jak to wszystko ma być, dlaczego tak, a nie inaczej? I kwestionowanie tej rzeczywistości, kwestionowanie właśnie jakichś czy założeń, czy autorytetów, pozwoli wam po prostu ominąć tą klątwę wiedzy i dojść do sedna, do tego, co trzeba zrobić, czy w jaki sposób można funkcjonować lepiej. No i to też pozwala się zgłębić ten black box, czyli to takie czarne pudełko. Czasami nasz zespół może być takim black box, czyli różne rzeczy się dzieją, nie wiemy czemu się coś wydarzyło, widzimy tylko rezultat i na przykład się denerwujemy, czemu tak, a nie inaczej. Albo jakaś decyzja w firmie jest podjęta i też nie wiemy dlaczego i dopiero gdy to zgłębimy, to lepiej rozumiemy pewne rzeczy i wtedy też możemy to zakwestionować albo się z tym zgodzić. Dokładnie tak, więc podsumowując, pamiętajcie, że klątwa wiedzy zdarza się wszystkim i jest spowodowana tym, że albo w czymś siedzimy za długo, albo wydaje nam się, że coś jest prawdą, bo wszyscy o tym mówią od dawna, więc pamiętajcie, żeby kwestionować wszystkie założenia. Pamiętajcie też, żeby się dopytywać, znać swoich ludzi. Pamiętajcie o spotkaniach 1 na 1 cyklicznie, żebyście mieli szansę ich poznać i wiedzieli, co oni tak naprawdę wiedzą. Dopytujcie ich głęboko, dlaczego robią to, co robią, dlaczego to tak funkcjonuje, jak to może wyglądać, czy to, co zakładacie, jest na pewno dobre, czy może da się coś zrobić lepiej. Gorąco też zachęcamy do tego, żeby przyjrzeć się temu, co robicie na co dzień i zrobić sobie taką retrospekcję, co można zrobić lepiej. Czy samemu, czy z zespołem, a najlepiej i samemu, i z zespołem, żeby po prostu żyło wam się wszystkim lepiej. Koniecznie obejrzyjcie albo wysłuchajcie odcinek 27, w którym mówiliśmy o spotkaniach 1 na 1 i rozpracowaliśmy ten temat. No i oprócz tego 2
odcinki, 2 tematy, które się z tym wiążą, czyli Przekleństwo założeń, odcinek 49 i Syndrom oszusta, odcinek 33. No to są takie kontynuacje tego, o czym tutaj mówiliśmy. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie i obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli uważacie, że mówimy o ciekawych rzeczach, to dzielcie się tym odcinkiem, przesyłajcie go swoim znajomym, również z zagranicy, bo mamy napisy po angielsku, w związku z tym ten odcinek jest dostępny. Śledźcie nas na LinkedInie, na YouTubie, zapisujcie się do naszego newslettera na stronie nerd.management newsletter. Dzięki temu będziemy na bieżąco i będziemy mogli Was informować o nowych odcinkach, które są w każdy wtorek o 8 rano. Dokładnie tak, więc do zobaczenia już za tydzień. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!